Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie przepis na takie danie, którego praktycznie nauczyłam się od mojej babci. Będzie to, u nas w domu się na to mówiło prażuchy. Nie wiem jak u nas, ale nie wiem jak u Was, ale wiem, że w każdym regionie Polski mówi się praktycznie na to danie inaczej. Wiadomo, że to danie, jak moja babcia była mała, to w Polsce była bieda totalna, więc no, na pewno nie było to tak na bogato, jak ja chcę zrobić. Ale jeżeli chodzi o samo wykonanie prażuchów, to robiła babcia tak samo. Tutaj mam około kilograma ziemniaków obranych i ziemniaki solimy. Każdy soli tak jak po prostu lubi. O. Tak. Niedużo jest wody, aby tylko ziemniaki przykryć i nastawiamy je na gotowanie. Tak, ja sobie nastawię tu, przykryję. O. Dobra. No i będziemy gotować. Do tego jeszcze będę potrzebować, zależy właśnie od ziemniaków, no bo są różne ziemniaki, jedne są bardziej mączyste, drugie mniej. Około 250 ml mąki. Mąka przedna, ja mam mąkę przedną tortową. Jest to typ mąki 405, ale ja chcę, żeby troszkę te nasze prażuchy były żółte. Dam 1 łyżkę mąki kukurydzianej. 1,5. Ona jest taka ładna, żółciutka ta mąka. I resztę dopełnię do 250 tą mąką naszą pszenną. Mówię, nie będziemy może dawać całego, po prostu mniej więcej tyle tej mąki trzeba. Ja nie dodaję, że u nas w domu się nie dodawało ani mąki do prażuchów, ani jakiegoś masełka tu, nic. A dlaczego? Dlatego, że u nas w domu prażuchy podawało się też takie świeże, to się podawało właśnie z tłuszczykiem i z mięskiem, ewentualnie z jakimś sosem, a na drugi dzień też się je podpiekało na patelni z tłuszczykiem, także już ten tłuszczyk jest tłusty, więc u mnie do ziemniaków nie dodawało się nic oprócz mąki i soli u mojej babci w domu i ja też tak po prostu robię. Chcę Wam pokazać, ale to już będzie w następnym przepisie, bo tu się już po prostu nie zmieści, bo tu już mi właśnie dochodzi boczuś taki, jaki właśnie żeśmy zawsze robili do prażuchów. Jest przepis, będzie na moim kanale właśnie na taki boczuś, to jest w tłuszczyku. Tu jest boczuś i łopatka i my właśnie żeśmy z takim czymś jedli prażuchy, dlatego nie dodawało się do ziemniaków żadnego tłuszczu ani żadnego masła. Także czekamy tylko, aż ziemniaczki się zagotują i gotujemy je nie do całkowitej miękkości, takie al dente. I ja do Was wtedy wrócę. No, wracam do Was z powrotem. Ziemniaczki mi się już tak właśnie al dente ugotowały. I teraz odlewamy wodę. Odlewamy wodę, ale nie całą. Ja jeszcze troszkę wody to ja sobie odleję do miseczki, tak z pół szklanki, a resztę wody wyleję do zlewu. Ale w garku ma zostać tyle wody, tak przynajmniej szklanka, nie pełna szklanka wody, nie pełna. Bo będziemy z powrotem stawiać je na gaz. Tak, troszkę sobie odlałam w razie W. I teraz chcę Wam pokazać. Tu została mi normalnie niepełna szklanka wody. Teraz Wam pokażę. O, widzicie? Chyba widać. Tu jest troszeczkę na dnie wody. Jeszcze nawet zobaczę, czy nie za dużo. Chyba troszkę za dużo. Bo lepiej mniej. Troszkę jeszcze odleję. Dobra. Pół szklanki wody. I nastawiamy na malutki gaz. O. Żebyśmy nie spalili czasami naszych ziemniaków. I posypujemy tą szklanką mąki. Równomiernie. I mąka musi się parzyć
tak przynajmniej ze 3 minutki. 3 minutki zakrywamy i na małym gazie parzymy. Ja pokażę Wam, jak to ma wyglądać. Także wracam do Was za chwilę. No i już do Was wracam. Minęło, ja miałam 5 minut, żeby mąka się właśnie zaparzyła. O. Po bokach ona już jest taka mokra. I teraz mąż będzie trzymał, bo najlepiej, żeby garnek ktoś Wam trzymał. Gdzie? Tu! No to mówię, żebyś ubierał te. Twoje te? Tak, moje łapki Ręce, ubieraj. które leczą? Tak. O. I teraz musimy porządnie to ubić. Gdyby było za suche, no dlatego właśnie mówiłam, odlejemy sobie troszkę wody. I ja wodę sobie odlałam. O. Tutaj mam odlaną wodę, bo już widzę, że mi się woda wygotowała. Także troszkę. Mówię, a to wszystko właśnie zależy od ziemniaków, jakie macie. To po japońsku jakie macie? Tak, jakie takie, tak? Czy jak to tam? Jako takie? Jako takie, czy jako to tam? No, o. Dobra. I trzeba to teraz porządnie, ale to porządnie tłuc. O. Jeszcze. Widzicie? To nie może być ani grama mąki. I moja babcia to zawsze robiła tak. Utłukła porządnie, brała to jeszcze, przykrywała pokrywką, zawijała w ręcznik i odstawiała na 10-15 minut, żeby właśnie ta mąka na 100% porządnie się zaparzyła, przepraszam. Czekaj, jeszcze troszkę, ale nie dodawajcie za dużo, bo później będziecie mieli taką ciapkę. Co będziecie mieli? No ciapka taka będzie, bo my no przecież na jutro to my sobie weźmiemy, odsmażymy na patelni, ale jak się zrobią taka ciapka, to nie, to nawet nie będzie co odsmażyć. Dobra. Zaraz do Was wrócę, tylko to jest ciężko, żeby to zrobić. I jak ja mam podskoczyć do tej pani, patrzcie jaką ma krzepę. Właśnie. Także mąż nie może do mnie podskakiwać. No. Już. Ziemniaki ubiliśmy. Tak, ubiliśmy. Ja ubiłam. Tak. I ja zrobię tak jak moja babcia. Po prostu przykryję je na te kilka minut. Te łapki. Mój mąż już goni psa, żeby nie lizał łapek. No coś, nie wiem co jej się stało. Wszystko ma zdrowe łapki. Coś sobie ubzdurała i liże cały czas jedną i tą samą łapkę. Aha, nie dodaj, jeszcze Wam pokażę konsystencję, żebyście zobaczyli. O, widać? Ona taka ma być. Taka troszkę gumowata, ale to nic nie szkodzi. Także ja robię tak jak moja babcia. Chlas. Pyszne. Garnek gorący. I na 10 minut odstawiam. I 10 minut odstawię. I tak jak Wam mówiłam, pokażę Wam. I będą zdjęcia, jak będę podawać nasze prażuchy. Mięsko jest, proszę bardzo. Fajne. A pachnie. Przepis też właśnie będzie. Dlatego ja do prażuch nigdy nie dodaję żadnego tłuszczu, bo tu jest właśnie mięsko w tym tłuszczyku. I także jak Wam się przepis, bo to już jest wszystko praktycznie, to już tylko wystarczy łyżkę maczamy właśnie w tłuszczu i łyżką nabieramy te prażuchy. Maczamy w tłuszczu i nabieramy taką prażuchę. Ja pokażę, jak to wygląda na zdjęciach właśnie z tym mięskiem, jak podaję, ale można też podawać właśnie z sosem, jeżeli macie, także to też będzie fajnie pasować, a my na drugi dzień to te prażuchy po prostu stoją, nie chowam ich ani do lodówki, ani nigdzie, tylko stoją na kuchence, bo u nas nie jest aż tak, Bóg wie jak gorąco. W zimie, chyba że latem to bym je schowała do lodówki, ale w zimie niech stoją tu. Jutro też będę właśnie łyżką nabierać, ale na patelni dam troszeczkę tłuszczu i będziemy te prażuchy podsmażać. One ma do takiego zrumienienia i powiem Wam, że chyba na drugi dzień to one mi smakują jeszcze lepiej.
Zobaczę, czy jak będę mogła, to wrzucę jeszcze zdjęcia, jak one wyglądają podsmażone właśnie na patelni. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa! I jeszcze Wam kawałek dogrywam, żeby pokazać, jak nakładam prażuchy. Nakładam je, już pokażę, łyżką. O, tutaj mam. One już na tyle przestygły właśnie, że mogę w ten sposób i wystarczy uderzyć w garnek i wychodzą takie prażuchy. I ja teraz je wezmę poleję właśnie mięskiem z tłuszczykiem tutaj i można zajadać. A chcę Wam teraz jeszcze pokazać, jak jutro będę podawać prażuchy. I ja bardziej wolę tą właśnie jutrzejszą formę, dlatego że ja je uwielbiam po prostu podsmażane. I teraz tak, tutaj mam patelnię. Na patelnię dam 2-3 łyżki tego właśnie smalczyku, co nam powstał. To jest coś fantastycznego. Dlatego ja właśnie do prażuch nie daję ani masła, ani mleka, w ogóle nic nie daję. Już zapalam gaz pod patelnią. No, gaz mam zapalony. I jak robię na drugi dzień prażuchy, będę robić, już Wam pokazuję. Ja, póki są teraz jeszcze właśnie takie, one nie są gorące, ale też nie są już zimne. Takie placuszki sobie porobię. Większe, mniejsze, jakie tam chcecie. Najlepiej to kuleczkę. Tak. I gdybym ja na przykład je dzisiaj nie podpiekła, to ja bym je tutaj sobie włożyła, właśnie bym włożyła tak, i żeby one po prostu do jutra były i szczelnie zamknęła, żeby nam to nie wyschło, bo potrafi obeschnąć. Także pamiętajmy o tym. Bo mówicie, że nie pokazuję. Ja naprawdę staram się wszystko pokazać tak, jak jest. Tu żadnego ściemniania nie ma. A któraś z Was prosiła mnie o bułki z tym mrożonym, co żeśmy mrozili na święta, ten mak. Będą, proszę Panią, tylko teraz piekłam, były faworki, były pączki, po prostu my jesteśmy przejedzeni. Będą wtedy, bo ja, tak jak Pani wie, ja nie gotuję na zamówienie, my po prostu to, co w domu wiemy. I teraz będę te prażuchy właśnie podpiekać. I ja takie, to już zamykam, ja takie podpieczone lubię najbardziej. Zaraz Wam pokażę. Resztę prażuch przykryć nawet wierzch. Może Wam pokażę, bo te się ładnie podpiekają. A te ja po prostu przykryję woreczkiem, bo tak jak mówiłam, one lubią wysychać, a ja jutro po prostu sobie narobię i podpiekę. I tak to do jutra nic się nie stanie. Tylko jak już są takie chłodne, nie gorące, jak są gorące, to tak nie róbcie. Zaraz będę przekładać to do Was. I po kilku minutach będziemy obracać na drugą stronę. Widzicie, jakie ładne? Zresztą pokażę zaraz. I mi one smakują najbardziej właśnie takie na drugi dzień podpieczone. Też właśnie z mięskiem albo z sosikiem. Pokazuję. Także już teraz to na pewno się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.